I teraz najważniejsza zmiana względem poprzedniego etapu. Marcin zwrócił uwagę na jedną bardzo istotną modyfikację. Napisał w ten sposób. Tym razem odłączyłem system dogrzewania płynu chłodniczego. Według mnie powinno to poprawić wyniki względem poprzedniego etapu. To bardzo ciekawa obserwacja. W poprzednich etapach wielokrotnie zastanawialiśmy się nad wpływem procedur szybkiego dogrzewania silnika na kondycję oleju. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie ponownie prezentowany już wcześniej samochód Skoda Fabia, rok produkcji 2016, silnik benzynowy 1.0 MPI, 60 koni mechanicznych z instalacją LPG, aktualny przebieg około 204 tysiące km. To już piąty etap badań prowadzonych dla tego samochodu. Poprzednie etapy były prezentowane w odcinkach 113, 175, 229 oraz 319. Dzięki konsekwencji właściciela możemy obserwować nie tylko pojedynczy wynik, ale również zmiany zachodzące w czasie oraz wpływ różnych warunków eksploatacji na kondycję oleju silnikowego. Inicjatorem tego eksperymentu jest Marcin. Marcin po raz kolejny przygotował komplet próbek do badań laboratoryjnych. Do laboratorium R2D trafiła przesyłka zawierająca próbkę numer 1, olej świeży oraz próbkę numer 2, olej przepracowany. Podobnie jak w poprzednim etapie zastosowano PMO Extreme 5W30, nie stosowano żadnych dodatków uszlachetniających. Oznacza to, że mamy bardzo ciekawą sytuację badawczą. W poprzednim odcinku porównywaliśmy PMO Professional versus PMO Extreme, natomiast dzisiaj porównamy PMO Extreme z poprzednich etapów do PMO Extreme w kolejnym cyklu eksploatacyjnym. Dzięki temu będzie można ocenić, czy wcześniejsze obserwacje były jednorazowe, czy też stanowią powtarzalną cechę eksploatacji tego samochodu. Informacje eksploatacyjne. Przebieg oleju wynosi około 10 200 km, eksploatacja trwała około 10 miesięcy, struktura użytkowania głównie jazda miejska, jeden dłuższy wyjazd do Austrii na początku interwału, później kilka tras pozamiejskich. Samochód nie jest garażowany, około 1500 km przejechane przy temperaturach oleju rzędu 100-105 stopni Celsjusza. Dominują warunki typowe dla samochodu użytkowanego na co dzień. I teraz najważniejsza zmiana względem poprzedniego etapu. Marcin zwrócił uwagę na jedną bardzo istotną modyfikację. Napisał w ten sposób. Tym razem odłączyłem system dogrzewania płynu chłodniczego. Według mnie powinno to poprawić wyniki względem poprzedniego etapu. To bardzo ciekawa obserwacja. W poprzednich etapach wielokrotnie zastanawialiśmy się nad wpływem procedur szybkiego dogrzewania silnika na kondycję oleju, szczególnie w kontekście rozcieńczania paliwem, zmian lepkości oraz zanieczyszczeń pojawiających się w analizie FTIR. Dzisiejsze wyniki mogą dostarczyć kolejnych argumentów w tej dyskusji. Jednym z najciekawszych pytań dzisiejszego odcinka będzie, w jakiej kondycji znajduje się olej PMO Extreme po przejechaniu około 10 tysięcy km i czy wyłączenie systemu dogrzewania płynu chłodniczego rzeczywiście przyniosło zauważalne efekty. Zapraszam do dalszej części. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. W tym miejscu przedstawione są dane niezbędne do identyfikacji bazy olejowej zastosowanej w analizowanym produkcie. Kluczową rolę odgrywają tu numery CAS, Chemical Abstract Service, przypisane do poszczególnych składników chemicznych oleju. Na ich podstawie można określić, do jakiej grupy baz olejowych, API od 1 do 5, należą wykorzystane komponenty. Sposób interpretacji numerów CAS oraz metoda przypisywania ich do konkretnych grup bazowych zostały szczegółowo omówione w dwóch osobnych materiałach wideo, do których linki znajdziecie w opisie filmu. Zachęcam do zapoznania się z nimi, aby lepiej zrozumieć proces identyfikacji bazy olejowej na podstawie danych z kart charakterystyki. Na ekranie wyświetla się teraz informacja, do jakiej grupy bazy olejowej przypisałbym analizowany olej na podstawie zidentyfikowanych składników.
Jeśli w publicznie dostępnych źródłach, w szczególności na branżowych forach i portalach poświęconych analizom olejowym, znajdują się raporty z badań tego konkretnego oleju, również zostaną one w tym miejscu wyświetlone jako materiał uzupełniający. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie, dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego, w tle podczerwień. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 67,9 w 40 stopniach oraz 12,1 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 176. Porównujemy wynik do deklaracji producenta, zgodność na umiarkowanym poziomie, analogiczny wniosek jak w poprzednich etapach z tym olejem. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 67,9 w 40 stopniach oraz 12,1 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 176. Liczymy zmiany procentowe, obserwujemy zdecydowaną poprawę sytuacji, minimalna różnica w odniesieniu do lepkości w 100 stopniach Celsjusza oraz około 3% różnica w temperaturze 40 stopni Celsjusza. W kontekście tego, co obserwowaliśmy w poprzednich etapach, sytuacja wręcz idealna. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu IDEA od MCU oraz testu wewnętrznego R2D w opcji z 3 bibułami. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie.
Przeglądamy raport, noty 5, 4, 3 oraz 3, komentarz wysoka ilość pozostałości spalania, a stan oleju jest pogorszony względem przebiegu. Zobaczmy teraz, jakie wyniki otrzymano w oparciu o testy R2D. Prezentujemy wyniki z wykorzystaniem 3 różnych bibuł. Plamy potwierdzają postępującą degradację oleju i wzrost ilości zanieczyszczeń wraz z przebiegiem, ale nie pokazują stanu krytycznego. Przykładowo ta plama mamy wyraźnie ciemny rdzeń oraz mocno zaznaczoną strefę przejściową. Na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, że olej jest mocno zanieczyszczony, tylko że w przypadku tego oleju wpływ może mieć sama formulacja oraz sposób utrzymywania produktów degradacji w zawiesinie. Warto również zwrócić uwagę na charakterystyczną bordowo-czerwoną poświatę widoczną na obrzeżach plamy, która najprawdopodobniej jest związana ze specyfiką formulacji tego oleju i produktami pracy pakietu dodatków, a nie stanowi sama w sobie sygnału alarmowego czy oznaki nadmiernej degradacji. Dodatkowo prezentuje zdjęcia zrobione w świetle UV. Nie obserwuje szczególnie alarmujących zjawisk. Centralna część plamy potwierdza obecność nagromadzonych produktów eksploatacji i zanieczyszczeń, jednak obraz pozostaje spójny z wnioskami z klasycznego testu bibułowego. Olej jest wyraźnie zużyty, ale nie widać oznak gwałtownej utraty właściwości dyspergujących. Jak zawsze zachęcam do własnych obserwacji i porównywania wyników z poprzednimi odcinkami. Być może zwrócicie uwagę na coś, co ja pomijam i nie akcentuję wystarczająco mocno. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego. Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. Na ekranie zestawienie 3 etapów badań oleju PMA Extreme. Już na pierwszy rzut oka widać, że najbardziej wyróżnia się próbka z poprzedniego etapu, czyli olej po przebiegu około 10 800 km. To właśnie dla niej obserwujemy najwyższe poziomy większości parametrów degradacyjnych rejestrowanych metodą FTIR. Największe różnice dotyczą stopnia sulfonowania. Próbka z poprzedniego etapu osiąga najwyższe wartości, podczas gdy aktualny etap prezentuje wyniki zauważalnie niższe. Podobną tendencję obserwujemy dla produktów utleniania oraz nitrooksydacji. Różnice nie są ogromne, ale konsekwentnie wskazują na mniejsze zaawansowanie procesów starzeniowych w aktualnym cyklu eksploatacji. Ciekawym elementem jest również strefa związana z zanieczyszczeniami w zakresie około 3000-3500. Także tutaj poprzedni etap wykazuje wyższe wartości, co może mieć związek z większym udziałem rozcieńczenia paliwem lub innymi produktami eksploatacyjnymi. Jest to tyle interesujące, że w obecnym etapie właściciel zdecydował się wyłączyć system dogrzewania płynu chłodniczego, licząc właśnie na ograniczenie negatywnego wpływu zimowej eksploatacji na olej. Podsumowując, mimo bardzo podobnego przebiegu oleju w badanych etapach, aktualny cykl eksploatacji pozostawił po sobie nieco łagodniejszy obraz degradacji. Nie oznacza to rewolucyjnej zmiany, ale większość parametrów FTIR oraz w badaniu lepkościowym wskazuje na korzystniejszą kondycję oleju niż w poprzednim etapie badań. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!